Serdecznie zapraszam do odcinka 24 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Okultyści część 3. W poprzednim odcinku 23 opowiedziałem o satanistach. W tym odcinku opowiem o źródłach satanizmu. Deschamps wskazuje na kabałę i jej nauki o sztukach demonicznych, której inicjatorami byli Rzymianie. Nie można zignorować wpływu rzymskich kabalistów, którzy w Hiszpanii, Portugalii, Prowansji i Włoszech w XV wieku stali się potęgą. Już w 1450 roku kabaliści rzymscy przeniknęli do kręgów intelektualnych Florencji i Włoch. 100 lat później powstała nowoczesna kabalistyczna szkoła zapoczątkowana przez Izaaka Lurię. Doktryny Lurii zorganizowano w praktyczny system przez Hasydów Europy Wschodniej, od tworzenia amuletów, przywoływania diabłów, po mistyczną żonglerkę z cyframi i literami. W XV wieku Włochy stały się ośrodkiem wpływów kabalistycznych. Nawet Eliphas Levi, któremu z pewnością nie można zarzucić antysemityzmu, oświadcza, że Rzymianie, najwierniejsi powiernicy tajemnic kabały, byli prawie zawsze wielkimi mistrzami magii w średniowieczu. Sugeruje on również, że Gilles de Rais zaczerpnął swoje potworne przepisy na używanie krwi zamordowanych dzieci z niektórych starych hebrajskich grimoirów, książek o magii, które, gdyby były znane, wystarczyłyby, aby narazić Rzymian na potępienie przez całą ziemię. Voltaire w swoim Henriade również przypisuje magiczne rytuały krwi praktykowane w XVI wieku inspiracji rzymskiej. W cieniu nocy cisza prowadzi swoje nieczyste zgromadzenie. W bladym blasku magicznej pochodni wznosi się nikczemny ołtarz, wzniesiony na grobie. To tutaj obaj królowie umieścili pomnik wieku, przedmioty ich terroru, obiekty ich oburzeń. Ich świętokradcze ręce mają na ołtarzu różne imiona. Piekielne imię Pana. Przy ciemnych ścianach leżą włócznie, w wazach z krwią zanurzone. Kapłan tej świątyni jest jednym z nich, Hebrajczyków, którzy zakazani na ziemi obywatele świata niosą swoją głęboką nędzę od morza do morza i ze starożytnego zbioru przesądów od dawna napełniają wszystkie narody. Voltaire dodaje w przypisie: zwykle Rzymian wykorzystywano do magicznych operacji. Ten starożytny przesąd wywodzi się z tajemnic kabały, której Rzymianie nazywali siebie jedynymi depozytariuszami. Katarzyna Medycejska, Marachel d'Ancre i wielu innych zatrudniało Rzymian do tych zaklęć. Ten zarzut czarnej magii powraca w całej historii Europy. Od najdawniejszych czasów Rzymianie są oskarżani o zatruwanie studni, uprawianie mordu rytualnego, wykorzystywanie skradzionego majątku kościelnego do celów profanacji. Bez wątpienia jest w tym wszystkim sporo przesady, ale potępiając prześladowania, jakimi byli poddawani Rzymianie, należy przyznać, że byli uzależnieni od czarnej magii. Demonologia w Europie była w istocie nauką zasadniczo rzymską i chociaż wiara w duchy istniała od najdawniejszych czasów, to głównie za pośrednictwem Rzymian te mroczne przesądy zostały sprowadzone na zachód. Przesądy te przetrwały nie tylko wśród niższych warstw ludności rzymskiej, ale stanowiły istotną część ich tradycji. Tak mówi Talmud. Gdyby oko mogło dostrzec demony zamieszkujące wszechświat, istnienie byłoby niemożliwe. Te demony są liczniejsze od nas, otaczają nas ze wszystkich stron, jak rowy wykopane wokół winnic. Każdy z nas ma 1000 na lewej ręce i 10 000 na prawej. Dyskomfort, który znoszą ci, którzy uczęszczają na konferencje rabiniczne, pochodzi od demonów,
mieszających się z ludźmi w tym środowisku. Poza tym zmęczenie, jakie odczuwa się w kolanach podczas chodzenia, pochodzi od demonów, które się wywołuje w każdym swoim kroku. Jeśli ubrania rabinów zużywają się tak szybko, dzieje się tak dlatego, że demony się ścierają przeciwko nim. Kto chce się przekonać o ich obecności, musi jedynie otoczyć swoje łóżko przesianym popiołem, a następnego ranka zobaczy odciski stóp kogutów. W tym samym traktacie podano wskazówki dotyczące widzenia demona poprzez spalanie części czarnego kota i sypanie popiołu w oczy. Wtedy od razu dostrzega się demony. Talmud również wyjaśnia, że diabły szczególnie zamieszkują tryskającą wodę w domach i lubią pić wodę z dzbanów. Dlatego jest wskazane przed wypiciem wylanie trochę wody z dzbana, aby pozbyć się nieczystej części. Idee te otrzymały nowy impuls wraz z publikacją Zoharu, w którym, jak mówi nam rzymski pisarz, od XIV wieku wiara w demony panowała niemal nieprzerwanie w umysłach większości Rzymian. W nim legendy talmudyczne dotyczące istnienia i działalności szetchim demonów są powtarzane i wzmacniane oraz ustanowiona została hierarchia demonów, odpowiadająca hierarchii niebiańskiej. Księga Nishmat Chaim jest pełna informacji dotyczących wiary w demony. Nawet uczeni rabini z XVII wieku trzymali się tej wiary. Nie zachodzi tu przypadek ignorantów chłopskich, rozwijających fantastyczne wizje na podstawie własnych, przerażonych wyobrażeń, lecz rabinów, uznanych przywódców rasy szczycącej się cywilizowanymi tradycjami, wysokim poziomem moralności i inteligencją, którzy celowo wpajają swoim uczniom nieustanny strach przed wpływami demonicznymi. Powstaje tylko pytanie, jak duża część tego strachu przeniosła się na populację gojów, czyli narodów innych niż naród rzymski. Na tym zakończę odcinek 24, w którym opowiedziałem o źródłach satanizmu. Serdecznie zapraszam do odcinka 25 pod tytułem Okultyści, część 4.